Muzyka polichuralna Mikołaja Zieleńskiego jest przykładem najwyższej jakości w swoim gatunku, godnej takich mistrzów jak Andrea i Giovanni Gabrieli czy Hans Leo Hassler. Jej obraz zamazany jest jednakże często przez niewłaściwe wykonania. Żeby przekonać się o skali tego problemu, musimy dokonać pewnej paraboli. Oto niepozorna sonata Aldebrando Subissatiego. Jest napisana na skromną obsadę, ale mimo to ma więcej wspólnego z wielkimi dziełami polichuralnymi i muzyką Mikołaja Zieleńskiego niż często dzisiaj słyszane klasyczne wykonania jego Magnificat na 12 głosów. Polichuralność przełomu XVI i XVII wieku to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk w historii muzyki i jednocześnie jedno z najmniej poznanych. Styl powstały w kościołach północnej i środkowej Italii promieniował na całą Europę, przyswajany przez kolejne generacje młodych kompozytorów pobierających nauki w Wenecji czy Rzymie. Jednym z tych młodych kompozytorów był Mikołaj Zieleński, postać równie tajemnicza, co ważna dla polskiej muzyki wczesnego baroku. Uważa się nawet, iż był to najwybitniejszy twórca Polski przed Chopinem. Wciąż otwarte pozostaje pytanie, gdzie Mikołaj Zieleński mógł poznać muzykę polichuralną w stylu weneckim, fakturę tzw. pseudomonodii czy organowy akompaniament będący prekursorski wobec basso continuo. Szymon Starowolski wspomina zdawkowo, że kształcił się w Rzymie. Niewykluczone więc, że po drodze odwiedził Wenecję. Bardzo chcielibyśmy widzieć go wśród uczniów np. Giovanniego Gabrielego czy muzyków Cappella Marciana, ale też Mikołaj Zieleński mógł dobrze poznać ten styl, nie opuszczając Rzeczypospolitej. Był on bowiem bardzo popularny także na północ od Alp, głównie za sprawą licznych uczniów Giovanniego Gabrielego i niezliczonych migrujących muzyków. Polski król Zygmunt III bardzo kochał wszystko, co włoskie i sprowadzał tu licznych włoskich muzyków. Co ciekawe, głównie z Lombardii, ale także z Wenecji. Prawdopodobnie stamtąd pochodzili jego organiści Vincenzo Bertoluzzi czy Giovanni Valentini. Importowano także na dużą skalę druki muzyczne. Wiemy to ze źródeł pośrednich, na przykład zachowanych inwentarzy księgarskich, że sprowadzano druki, zwłaszcza weneckie, w tym muzykę Andrei i Giovanniego Gabrielich. Wszystkie te niezwykle ciekawe sprawy były przedmiotem wnikliwych badań i fascynujących publikacji polskich muzykologów Anny i Zygmunta Szwejkowskich, Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej czy Aleksandry Patalas. Wciąż jednak nie udało się znaleźć żadnego źródła, które jednoznacznie potwierdziłoby ewentualną obecność Mikołaja Zieleńskiego we Włoszech. Mikołaj Zieleński, prawdziwy Europejczyk w XVII-wiecznej Polsce, pozostawił po sobie imponujący zbiór zawierający 55 kompozycji polichuralnych. Najbardziej znana z nich to 12-głosowe Magnificat na 3 chóry.
Kompozycja, która od ponad 100 lat jest bardzo chętnie wykonywana przez chóry filharmoniczne, kameralne czy amatorskie. No właśnie, chóry. Czyli w dzisiejszym znaczeniu większe lub mniejsze zespoły wokalne a cappella. Wykonanie Magnificat to dla współczesnych chórów okazja do pokazania rozległej skali głosów, jak również efektownego wizualnie rozstawienia 3 dialogujących zespołów. Nic bardziej mylnego w interpretacji tej niezwykłej partytury. Chór w polichóralności wczesnobarokowej miał bowiem zupełnie odmienne znaczenie. Był podstawową jednostką budowy dzieła muzycznego, modułem złożonym z kilku, najczęściej 4 partii wokalnych lub instrumentalnych. Reguły obsadzenia tych partii, kodyfikowane w XVII-wiecznych traktatach, z czasem popadły w zapomnienie, a słowo chór przypisane zostało wyłącznie jednemu typowi obsady – wokalnej. Tymczasem w polichóralności typu weneckiego, a taką reprezentował Zieleński, obsada czysto wokalna była tylko jedną z opcji, ściśle związaną z konkretnym zestawem kluczy, w jakim dany chór został zapisany. Taki chór nazywany był capella i występował wyłącznie w sytuacji, gdy używał kombinacji kluczy sopranowego, altowego, tenorowego i basowego. Taki chór w Magnificat Zieleńskiego jest tylko jeden. Pozostałe 2 nie spełniają tego warunku. Kapella występuje w dwuchórowych dziełach Zieleńskiego dość często, jednak w ogromnej większości jest to tylko jeden z modułów. Zaledwie 7 z 55 kompozycji posiada zestawy kluczy pozwalające na obsadzenie ich samymi śpiewakami. Jest to 7 dzieł na 2 kapelle. Jednym z nich jest imponujące Letenturcelli, w którym każdy z 4-głosowych chórów posiada zestaw kluczy sopranowy, altowy, tenorowy i basowy. Taki układ stwarzał jednak również szereg możliwości obsadowych. Obsada wokalna mogła zostać zdublowana przez kolejnych śpiewaków lub przez instrumenty. Można było pozostawić w każdym z chórów śpiewaka solistę w głosie skrajnym, resztę zaś wykonać instrumentalnie. Lub wykonać utwór jako instrumentalną sonatę, w ogóle bez śpiewaków. Lecz punktem wyjścia tych 7 dzieł Zieleńskiego jest układ 2 chórów wokalnych traktowanych jako tutti, nie solowo.
Jak pokazują przykłady z historii, obsada taka mogła również zostać zredukowana, na przykład przez wyeliminowanie 2 środkowych głosów w każdym chórze. Skąd to wiemy? Z utworów potraktowanych w ten właśnie sposób, publikowanych przez mistrzów takich jak Lodovico Grossi da Viadana, czy związane z dworem polskim Giovanni Francesco Anerio. Wśród jego wokalnych utworów znajdziemy kompozycję ewidentnie dwuchórową, zredukowaną do kwartetu głosów, 2 sopranów i 2 basów. Jego rozbudowana, oryginalna postać mogła brzmieć tak. Skoro zaś związany z bliskim otoczeniem Zieleńskiego Giovanni Francesco Anerio mógł redukować obsadę 8-głosu do kwartetu, możemy uczynić to samo z dowolnym utworem Mikołaja Zieleńskiego na 2 chóry zapisane w kluczach wokalnych, na przykład z Letenturcelli. Wersja na 2 soprany i 2 basy brzmiałaby wówczas następująco. W ten magiczny sposób ze sfery muzyki pisanej na kilka chórów wkraczamy do sfery solowego traktowania głosów wokalnych. Warto więc przyjrzeć się typowym wykonawcom partii wokalnych w czasach Mikołaja Zieleńskiego, zarówno tych solo, jak i tutti. Znakomity opis wczesnobarokowych głosów wokalnych zostawił nam Adriano Banchieri w swojej komedii madrygałowej Barca di Venezia per Padova z 1605 roku. Znajduje się tam fragment, w którym grupka muzyków przygotowuje się do wykonania kunsztownego madrygału, wcześniej każdy z nich prezentując swój rodzaj głosu. Głos sopranowy został scharakteryzowany następująco. Możemy się domyślać, iż partia ta powstała z myślą o głosie castrata, głosie, który nie istnieje we współczesnym wykonawstwie. Najlepiej zastąpić go brzmieniem głosu kobiecego, jako najbardziej odpowiadającym charakterystyce oryginałowi z epoki. Tymczasem we wspomnianym fragmencie Adriano Banchieri zamieścił jeszcze jeden opis głosu sopranowego. Brzmi on następująco. Głos ten, nazwany przez Banchieriego falsetto, to nic innego jak współczesny głos kontratenorowy. Słyszeliśmy jednak, iż głos ten napisany został w rejestrze sopranowym. Możemy stąd wnioskować, że falsetyści, kontratenorzy obsadzani byli raczej w partiach sopranowych. Partie altowe,
które dzisiaj są im często powierzane, Banchieri scharakteryzował w troszkę inny sposób. Jak słyszymy, jest to partia bardzo nasycona w swoim średnim i niskim rejestrze. Partia bliższa raczej brzmieniu dzisiejszego głosu wysokiego tenora. Co zatem stało się z głosem tenorowym w komedii madrygałowej Adriano Banchieriego? Możemy tego posłuchać w następującym opisie, który pozostawił nam kompozytor. Głos, który nazywany był tenorem we wczesnym baroku, bliższy był brzmieniowo naszemu współczesnemu barytonowi. Tak się bowiem składa, że głosy wokalne we wczesnym baroku ciążyły ku swoim najniższym rejestrom. Głos barytonowy mógł śmiało śpiewać partie tenorowe. Natomiast w głosie basowym nie było miejsca dla barytonów, gdyż najniższe dźwięki były najbardziej cenione. Tak zbudowany zespół wokalny stanowił podstawę brzmienia muzyki śpiewanej wczesnego baroku, podstawę brzmienia muzyki wokalnej czasów Mikołaja Zieleńskiego. Mnogość możliwości wykonawczych, jaką usłyszeliśmy na przykładzie Leten Turcelli, ulega znacznemu ograniczeniu, jeżeli w którymkolwiek z chórów pojawi się inny typ zestawu kluczy. Zasada tutaj była taka, iż każdy chór odbiegający zestawem kluczy od typowej kapelli powinien zostać obsadzony śpiewakiem solistą i towarzyszącymi instrumentami. Następuje to nawet wówczas, gdy wszystkie partie w danym chórze mają podpisany tekst słowny. Był on wówczas raczej drogowskazem do synchronizacji instrumentalistów ze śpiewakiem, niż wskazówką, że należy głosy te śpiewać. Instrumentaliści stanowili więc niezwykle ważną grupę wykonawców w chórach notowanych w niewokalnych zestawach kluczy. Stanowili jedną grupę z wokalistą, jednak wykonywali partie niezależne, pisane specjalnie dla nich. Jednym z powodów pomijania tej niezwykle istotnej kwestii dzisiaj jest brak wskazówek wykonawczych co do obsadzenia poszczególnych instrumentów w poszczególnych partiach. Jeżeli kompozytor nie wskazywał w partyturze konkretnych instrumentów, a w przypadku Zieleńskiego zdarzało się to nader często, wskazówką do obsady bywał układ kluczy oraz skala danego głosu. Głosy pisane w najwyższych rejestrach obsadzane były zwykle przez cynki i skrzypce. Głosy w rejestrach altowym, tenorowym i basowym powierzano altówkom oraz puzonom. Pora więc przyjrzeć się bliżej tym instrumentom. Cynk, instrument denty, który w fenomenalny sposób łączy w sobie cechy instrumentu dętego drewnianego i blaszanego, był najbardziej charakterystycznym instrumentem w muzyce XVII wieku. W tym czasie to głos ludzki uchodził za ideał brzmienia, a ten właśnie instrument doskonale go imitował. Pisano o nim, że jest jak promień słońca wpadający przez okno i rozświetlający zaciemnione wnętrze katedry. W XVII wieku skrzypce zaczęły przejmować dominującą rolę cynku w wykonywaniu wysokich partii instrumentalnych,
co zapoczątkowało znaczące przemiany w muzyce wokalno-instrumentalnej wczesnego baroku. Należąca do rodziny skrzypiec-altówka wykorzystywana była z kolei do przełamania brzmienia zespołów cynkowo-puzonowych. Na przełomie XVI i XVII wieku puzon stał się jednym z najchętniej wykorzystywanych przez ówczesnych kompozytorów instrumentów, zwłaszcza w obszarze wielkoobsadowej muzyki wokalno-instrumentalnej. W omawianym okresie puzon spotykamy najczęściej w trzech rozmiarach: puzon basowy, puzon tenorowy oraz puzon altowy. Chóry wokalno-instrumentalne zawierały zwykle jedną partię wokalną w którymś ze skrajnych głosów. Wszystkie pozostałe obsadzane były instrumentalnie. Dzieliły się ponadto na dwa typy – acuto i grave. Acuto, czyli chór wysoki, zakładał użycie kilku wyższych instrumentów oraz śpiewaka w partii najniższej, najczęściej w kluczu tenorowym. Chór grave, niski, standardowo wymagał udziału solisty w głosie najwyższym, zwykle w kluczu altowym, oraz kilku niskich instrumentów, zwykle puzonów. Jak brzmi coro grave, możemy się przekonać, słuchając choćby czterogłosowego motetu zieleńskiego Per Signium Crucis. Chór acuto został pięknie przedstawiony w dwuchórowym Assumpta est Maria. W tym przypadku towarzyszy mu kapella. Gdyby zaś zestawić ze sobą chóry acuto i grave, uzyskamy efekt taki jak w Angelus Domini. Podsumujmy zatem podstawowe moduły, z jakich budowano polichuralne monumenty na początku XVII stulecia. Coro acuto oraz coro grave przeznaczone były dla solisty i kilku instrumentów. Kapella zaś obsadzona czysto wokalnie. U Zieleńskiego w dziełach na dwa chóry możliwości mamy trzy. Dwie kapelle,
w 7 utworach, 2 chóry wokalno-instrumentalne, 18 przypadków oraz zestaw kapella plus chór wokalno-instrumentalny, 29 dzieł. W 3-chórowym Magnificat mamy zaś klasyczne zestawienie chóru acuto, grave oraz capelli. Repertuar ten, wykonany czysto wokalnie, traci zatem w ogromnej większości całą swą warstwę sonorystyczną, charakterystyczną dla epoki. Traci swój dyskretny urok. Uzbrojeni w tę wiedzę możemy zmierzyć się z rekonstrukcją rzeczywistej szaty brzmieniowej Magnificat Mikołaja Zieleńskiego. Dzieło to reprezentuje klasyczną strukturę charakterystyczną dla 12-głosowych utworów swojej epoki. Usłyszymy ją na przykład w partyturze Domine Dominus Noster wielkiego twórcy weneckiej polichuralności na gruncie niemieckim, Hansa Leo Hasslera. Podobnie jak u Zieleńskiego mamy tu chór acuto z 3 wyższymi instrumentami i solistą w najniższym głosie, kapellę oraz chór grave z solistą w głosie najwyższym i 3 puzonami. Taka sama sytuacja występuje w Magnificat Giovanniego Gabrielego na 12 głosów. By dostrzec prawdziwe piękno drzemiące w partyturach Mikołaja Zieleńskiego, należy szukać takich właśnie paralel z utworami kompozytorów jemu współczesnych. Tym zajmujemy się m.in. w warszawskim Zespole Muzyki Dawnej La Tempesta. A jednym z miejsc, w których światy tych wszystkich kompozytorów nam się spotykają, jest Zamek Sarny w Kotlinie Kłodzkiej. Zamek Sarny powstał w 1590 roku i przez ponad 400 lat swojego istnienia był w posiadaniu kilku znaczących dla hrabstwa kłodzkiego rodzin. Do lat 80. XX wieku, kiedy był własnością państwa, był w relatywnie dobrym stanie. Niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo podupadł, a my od 7 lat, kiedy przejęliśmy Zamek Sarny z rąk państwowego właściciela, staramy się odwrócić te wszystkie niekorzystne zmiany i przywrócić zamkowi i folwarkowi w Sarnach dawną świetność. W remoncie zabytków chodzi nie tylko o remont murów, to też tchnienie nowego ducha w te mury. Bardzo dobrym duchem jest muzyka z tamtego okresu, z przełomu XVI i XVII wieku i dlatego od 5 lat współprowadzimy w Sarnach z zespołem La Tempesta międzynarodową letnią szkołę muzyki dawnej z klasami cynku i puzonu barokowego, instrumentami nieoderwalnie związanymi z muzyką Mikołaja Zieleńskiego. Trzeba tu rozprawić się z jeszcze jednym mitem dotyczącym polichuralności. Rozstawienie poszczególnych zespołów w dużej odległości od siebie posiada merytoryczne i historyczne uzasadnienie tylko w wypadku, gdy w ustępach tutti basy poszczególnych chórów prowadzone są po podstawach harmonicznych akordów. Jeżeli zaś piętrzone są jako kolejne składniki harmonii, w takiej sytuacji zespoły powinny być ustawione blisko siebie. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Magnificat Mikołaja Zieleńskiego.
Zanim zabrzmi ta wybitna partytura w stosownej, historycznej szacie muzycznej, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt z tej szaty wynikający. Otóż dopiero przy takim wykonaniu jasne staje się, jaką drogę rozwoju form i faktur muzycznych wytyczają takie właśnie dzieła. To, co w Magnificat Zieleńskiego jest krótką odzywką chóru acuto czy grave, w Magnificat Bacha stanie się arią solową z orkiestrą. Odcinki realizowane przez kapellę będą bachowskimi chórami. Nieco ponad stulecie po Zieleńskim muzyka nadal będzie nosiła w sobie dyskretny urok polichuralności. A co wspólnego ma ta skromna sonata Subisatiego z wielkimi formami polichuralnymi? Otóż jest niczym innym jak kolejnym etapem redukcji faktury. Dziś wiemy, że powstała ona na podstawie tego samego utworu Giovanniego Francesco Aneria, który omawialiśmy jako swoistą redukcję ośmiogłosu. Tę sublimację esencji muzycznej musimy mieć zawsze w świadomości, wykonując utwory polichuralne. Równowaga między pierwiastkiem zwiewnym i eterycznym a masywnym tutti to podstawa atrakcyjnego, stylowego brzmienia.